Witam. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. 11 październik 2023 rok. I tak wygląda kosmogram na dziś. I głównym aktorem tego spektaklu dzisiejszego jest planeta Pluton. Co Pluton robi? Właściwie nic. Niewiele. Zmienia całą historię, całą trajektorię naszego życia. Z tym, że to jest jedyna planeta, która ma siłę zmiany wszystkiego. Tych doświadczeń, które przed nami były. Ale przecież nasz Pluton wyszedł z retrogradacji. No właśnie. Ale on jeszcze nie jest silny. Jeszcze nie. Dlatego, że musi wrócić na swoją pozycję, tą wyjściową. I ta pozycja wyjściowa, ja sobie tutaj przegrzebię te karteczki, no jest dosyć interesująca, bo rozpoczęło się ta retrogradacja od 1 maja 2023 rok. I tak to wyglądało. Oczywiście nasz Pluton jest w tym miejscu. I wszedł właśnie do Wodnika. Już miał troszeczkę doświadczeń. No i cóż, kiedy wejdzie na tą swoją pozycję, dokładnie Pluton wejdzie na tą swoją pozycję 10 stycznia 2025. Nasz Pluton jest tutaj. Postaram się pokazać Państwu, że teraz to jest koziorożec i teraz pokażę, o tak, nie wiem czy widać, czy nie widać, o tak, żeby tutaj jest Pluton i tu jest Pluton, tu jest koziorożec i tu. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo podobne są te same stopnie. I dopiero od 25 roku, od stycznia, czyli mamy jeszcze cały 24 rok. O co chodzi w tym całym galimatiasie, o którym mówię? Z tego z Plutonu skorzystał Hamas. Te wszystkie działania. I one będą tak długo trwały. To nie jest tak, że zobaczymy, co będzie dalej. Ale wykorzystano ten Pluton w tych działaniach wojennych. Pluton... chcę Państwu przypomnieć, że Pluton był w Lwie. Teraz jest Wodnik. W Lwie była II wojna światowa. Pokażę to Państwu, ale muszę zrobić osobny film. Bo chcę zrobić ten Pluton, który wchodzi do znaku właśnie Wodnika. Zaznaczam. Ile ta wojna trwała? 5 lat. A tutaj już widać, że rok. To jest tylko spojrzenie. To jest tylko taki taka strzałka puszczona do celu. A jak długo? Czy będzie to światowa wojna? To nie jest światowa wojna. Wykluczmy to słowo. Trzecia wojna światowa to nie jest. To jest wojna religijna. I trzeba spojrzeć poprzez krucjaty, poprzez wszelkie sytuacje, które były pomiędzy tymi dwiema religiami. Pamiętajmy o tym, że to są 3 religie, które wywodzą się z tego samego pnia. I
możemy też podłączyć siebie też. Znaczy nas, chrześcijan. Ja mówiłem o tym Holokauście, trzeba by wrócić do tego Holokaustu Ormian przez Turków. Nie znam tej daty, nie umiem odpowiedzieć w tej chwili nie znam. I porównać to z tym, to już mówię tym, którzy chcą się bawić w porównania jakieś, czy historyczne, czy jakiekolwiek. Dopiero wtedy będziemy mogli, dlaczego mówię o Ormianach, bo ktoś może powiedzieć, proszę pana, ale o czym pan mówi? O co tu chodzi? To, co przeżyli Ormianie i przez Turków, to samo Żydzi przeżyli przez Niemców podczas II wojny światowej. Trzeba przyznać, że później Turcy Ormianie zamieszkali właśnie w Jerozolimie. Największe skupisko Ormian poza Armenią właśnie jest tutaj. W Jerozolimie. W ogóle w Izraelu. I o tym trzeba pamiętać. Teraz dobrze, zeszliśmy z tematu bardzo poważnie, ale może się okazać, że jest to strzał w dziesiątkę albo w 12, w samo centrum. Trzeba brać jeszcze jedną rzecz bardzo mocno pod uwagę, całą otoczkę tego wszystkiego i tego Plutona. W retrogradacji zebrał wszystko. I teraz, jeżeli patrzymy na tą wojnę z tego punktu, to faktycznie Pluton był przygotowany i Hamas był świetnie przygotowany, jest przygotowany do tego działania. To nie jest partyzantka, to jest autentycznie dobrze wycelowany atak. Święto Sukot, czyli namiotów, plus jeszcze szabat, czyli z piątku po zachodzie słońca do zachodu słońca w sobotę. To jest ten szabat. I tu ten atak. Branie właściwie nie jeńców, a już zabijanie na miejscu. Znamy to skądś. To myśmy też już to przeżyli i z dokładnością Cyrulika. Także tutaj trzeba przyznać, że porównując z wczorajszą moją wypowiedzią i na Polskę, to jednak ta historia jakby się odbija czkawką, co jest przerażające. Jeżeli teraz Izrael sobie nie da rady, a może nie dać sobie rady, ze względu na ilość i jeszcze innych krajów, które są arabskie. I teraz zobaczymy, jak to wszystko posunie się. Ta retrogradacja dała bardzo dokładną analizę, przemyślenia, wszystkie działania. My sobie nie zdajemy sprawy, ile afer wyszło w tym okresie, tu u nas. I ta afera, która jest teraz w Izraelu, jest bardzo widoczna. Ta zmiana rządu, postawienie zupełnie człowieka, który już był poza, a znowuż go posadzono i to wszystko. I zwróćcie uwagę, że gdybyśmy się dokładnie przyjrzeli, to jest to samo u nas. Jest prawie identycznie. Tylko musimy patrzeć, no nie zupełnie tak samo, no troszeczkę jakby podłączyć sobie troszeczkę wyobraźni i zwrócić uwagę na przykład na pewne zasady, które te zasady cały czas są w tym samym kierunku, czyli dokładnie zniszczenia nas. Ostatnie 3 lata to jest wyłącznie właściwie, trzeba przyznać, że zamknięcie, czy można by to powiedzieć, czy to jest plutoniczne?
W pewnym sensie, jeżeli patrzymy, niezupełnie. Okres plutoniczny to jest ta retrogradacja. Bo to jest coś takiego, jakbyśmy wzięli taką maszynę, to nie maszynę, tylko pług i wbili w ziemię i wyjęli największe kamory z tej ziemi. Po prostu je odłożyli na bok. Jeżeli tego to się nie stanie, to jest wywrócenie po to, żeby ta ziemia była żyzna. Jedyna właściwie planeta, która daje życie, która daje możliwość zmiany. Jeżeli teraz ktoś nie wierzy, po prostu powie, Panie, będzie tak samo, to jest niemożliwe, to właśnie zaprzecza Plutonowi, tej retrogradacji, temu wszystkiemu, z czego skorzystali ci muzułmanie. Co jest nietrafione. Dlaczego? Dlatego, że nie doczekali do końca. Gdyby doczekali do końca i zrobili to właśnie teraz, to Pluton by im pomógł. A tak to ich Pluton zdegraduje. I to bardzo niebezpiecznie. Ja osobiście, gdybym był w założeniu człowiekiem, który by tam im pomagał, to bym powiedział w ten sposób, że kochani, to nie to. Nie róbcie tego tutaj. Dlatego, że wywołacie to, co jest najstraszniejszą rzeczą. Świętą wojnę. A tu już nie ma żartów, bo idzie fanatyzm. Z tamtej strony jest fanatyzm, ale z naszej strony, ze strony czy Żydów, czy chrześcijan, nie ma. Dlaczego mówię Żydów? No, jako religii, tak, judaistycznej i chrześcijańskiej nie ma fanatyzmu. My rzadko kiedy jesteśmy fanatykami. Mimo że są ortodoksi, ale ortodoksi nie są fanatykami. U nas fanatyzm jest dewotyzmem, a dewotyzm jest sporadyczny. I teraz wypływają takie sytuacje, na przykład, które są dosyć przerażające, ale Pluton, ponieważ jest wyższą oktawą Marsa, i teraz Mars, jeżeli patrzymy w sferze, przypuśćmy medycznej, to są zapalenia. Te wszystkie tam, jak skaleczymy się i tam ropa się pokaże, czy tam jakieś coś, to wszystko to są, czy gorączka chociażby. To są zakażenia, zapalenia, te wszystkie rzeczy to. A Pluton jest czymś innym. Czymś większym. Czy na przykład walka z rakiem. Pluton jest władcą Skorpiona. Skorpion jest tym pograniczem życia i śmierci. I tej właśnie z czego Bóg nad tym czuwa, tak trzeba powiedzieć, że Pluton w tym momencie, kiedy wychodzi z tej retrogradacji, on wykonuje to, czego się nauczył w retrogradacji, czyli tych wszystkich błędów. Te wszystkie błędy, które powychodziły do tej pory, to teraz Pluton zacznie czyścić do tego, kiedy dojdzie do tego punktu, w którym rozliczy. Będzie już nowym Plutonem, bo do tej pory rozlicza, czyli do tego 2025 roku, do tego stycznia. Będzie rozliczał cały rok. I teraz wyobraźcie sobie, że to działanie jest także u nas tutaj na tym terenie. To każdego dotyczy. To dotyczy i Stanów Zjednoczonych, i dotyczy Japonii, i dotyczy Chin, i Indii też. I teraz popatrzcie sobie, jak to zaczyna działać. W tej chwili nie chciałbym się znaleźć na miejscu tych osób, które przez ostatnie 3 lata kombinowały.
Dlatego, że Pluton nie jest jawny. Pluton jest, nie można powiedzieć, że partyzantem, ale jest takim działaniem podskórnym. By się wydawało, że Pluton pokaże. Pluton nic nie pokazuje. Pluton działa. Najprościej jest wytłumaczyć, jak przeżyć Plutona, to wyobraźcie sobie, to na rosyjskich filmach jest pokazane bardzo często i to ćwiczono kiedyś w wojsku. Jedzie na was czołg, ogromny, wielki i wy jesteście z tym biednym granatem i możecie tym granatem rzucić, ale nie rzucicie tak na czołg, tylko najlepiej schować się, wykopać dołek i przeczekać, żeby ten czołg przejechał po was. Wszystko w porządku, tylko wyobraźcie sobie, że jest kiepski grunt i za płytki żeście zrobili dołek i wjechał na was ten, ile tam tych ton, już nie przeżyjecie. Ale kiedy wykopaliście większy dołek, albo grunt jest taki w założeniu skalisty, to przejdzie normalnie po was, a wy sobie nawet tam możecie sobie narysować trupią czaszkę. Jeżeli przeżyjemy naszego drogiego Plutona, to on nam daje nowe życie. Zupełnie nowe. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak wspaniałe życie jest wtedy. Raz, że przeżyliśmy ten szok. Dwa, daje szansę. Tylko że tą szansę daje doskonałą. Jeżeli teraz byśmy chcieli obiektywnie spojrzeć, jak to jest, to popatrzcie sobie na Japonię, która została zniszczona poprzez bombę atomową i z jakiegoś kraju, który rządziło seppuku i hołd człowieka, który był Bogiem, stała się Japonia mocarstwem. W tej chwili jest to mocarstwo. Równe Stanom Zjednoczonym, równe właściwie jednym z najwyżej stojących technicznie i pod każdym względem. Mało tego, zachowując cesarstwo, ale cesarz jest tylko, przypuśćmy w założeniu, ozdobą. I to jest właśnie działanie Plutona. I teraz, wracając do tego, co teraz jest, teraz co my mamy, pamiętajmy jeszcze o jednym rzeczy, której wczoraj mówiłem, że my jesteśmy jednak połączeni z Plutonem, bo mamy go na ascendencie. To jest ten heroizm nasz, to jest ta nasza polska taka odwaga, to szaleństwo takie Polaka. Polak wszystko potrafi i my to pomału zaczynamy zatracać ze względu na tą cywilizację, ale kiedy się obudzimy, jesteśmy doskonali. My po pierwsze nie idziemy w taki sposób, tylko idziemy i przyglądając się tej super tragedii, jaką jest Pluton, i odwracając tą całą sytuację, stajemy się zupełnie w innej rzeczywistości. To jest Pluton. Jeżeli tak, to mówię jako taki fachowiec, tak, w założeniu, czego nie lubię mówić, ale ja czekam na Plutona, żeby u kogoś coś zmienić, bo wtedy dosłownie
Ja nie muszę nic robić, tylko podpowiedzieć, co ma zrobić, bo jemu życie się wywraca, tak jak mówiłem o tym oraniu. I wychodzą te bryły, to wszystko i ta ziemia jest. Ja wiem, że dzisiaj są inne metody tworzenia gleby. Zupełnie inaczej to się robi. Że można bez orania. Ale przez te ostatnie, przypuśćmy, 2000 lat czy 5000 lat, no jednak ten byk, czy właściwie nie byk, a wół podłączony pod ten drewniany kołek, tak, którego pchał do ziemi i orał tą ziemię, czy tam przerzucał. Straszna praca, strasznie ciężka praca, bo koń do tego nawet się nie nadaje. No, wykorzystujemy, ale te konie pociągowe, te ciężkie konie. I to jest właśnie, można by się zapytać, czy to jest ta praca tego konia. Nie. To jest ta praca właśnie tego wywrócenia tej ziemi, tej wulkanicznej pracy. To wulkan, kiedy wybucha właśnie plutonicznie. Nie wiem, czy pamiętacie śmierć naszego prezydenta i tutaj ja mówię o panu Kaczyńskim. I wtedy wybuchł wulkan. I wulkan wtedy zrobił najniższy poziom lotów, ponieważ samoloty nie mogły na tej swojej wysokości latać i było wstrzymane całe lotnictwo. Ale był jeden z prezydentów, który pod tym całym swoim samolotem osobistym, tak, tym prezydenckim, malutkim samolotem przyleciał. I to jest właśnie to, że upór ten daje niesamowite rezultaty. Także teraz można by było powiedzieć, czy po tej drugiej stronie, ja już odpowiedziałem, że gdyby rozpoczęli tą akcję w momencie właśnie dzisiejszym, by było idealnie, ponieważ rozpoczęli nie w tym momencie, który był najważniejszy dla nich, tak, i oni to doskonale zaplanowali. To był doskonale przygotowany atak i jest nadal, ale konsekwencje tego macie lata. Słuchajcie, kończę. Życzę Państwu przede wszystkim jednej rzeczy, zdrowego myślenia i patrzenia na naszą ojczyznę też przez ten punkt i brania udziału właśnie w tym założeniu, losowaniu życia naszego, bo to jest los, który daje nam kosmos. Te wszystkie wydarzenia, które są, które nas nie dotyczą, ale w gruncie rzeczy tak. Dlatego, że ten Pluton teraz wchodzi do Wodnika, a był w Lwie, a Lew to jest II wojna światowa. Ja zrobię to podsumowanie, ale dopiero zrobię albo w sobotę, albo w niedzielę, ponieważ nad tym trzeba troszeczkę posiedzieć historycznie ten film. To już będzie po tych wyborach, ale jeżeli przejrzycie tutaj te filmy, które ja mam tutaj o Plutonie, znajdziecie na Facebooku czy na YouTubie, raczej na YouTubie prędzej, to będziecie wiedzieć. Będziecie wiedzieć wszystko, jak to było, bo Pluton jest planetą, która dosyć bardzo działa wstecz i możecie obejrzeć ten film, znaleźć go na YouTubie, chyba to jest Pluton, taki ma tytuł i tam są daty, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam.
bo przecież tyle tego robię i ktoś mówi, pan nie pamięta, no jak ja robię codziennie film, a w rzeczywistości robię 1,5 filmu, bo jeszcze robię inne filmy też, kręcę, bo jest to jakby nie było też mój no ten 4. czy 5. zawód. No i to wszystko. Trzymajcie się, proszę was, myślcie. I jeszcze jedna rzecz. Nie dajcie się zrobić tak, jak wszyscy mówią. Słuchajcie swojego serca i patrzcie. Jeszcze nie jest czas. Jeszcze nie zamykają ust. Ja dzisiaj nie chcę mówić o tym, jak ja będę postępował. Ale na pewno będę postępował tak, żeby nic się nie zmieniło. Ale ilość stołków w Sejmie, żeby zeszła do 0. Albo do 2. Nie wiem, czy rozumiecie. Niech się nic nie zmieni. Tylko prawo w tym Sejmie, żeby zajęły te grupy, które są najbardziej uczciwe w tym wszystkim. Tych grup uczciwych jest bardzo mało. To jest fakt. Ale jest taki pan z Bydgoszczy, który z Włocławka, przepraszam, z Włocławka, który o tym mówi. Możecie, jest możliwość. Jest możliwość, naprawdę jest możliwość, bo ktoś powie, że jestem tendencyjny. Jestem tendencyjny. Jestem tendencyjny po prostu dlatego, że odganiam to, co złe. Ale na pewno nie ten pan, który jest tam z Pomorza. Na pewno nie. Jego się bardzo, nie to, że boję, to ja się nikogo nie boję, dlatego, że tak jak zresztą moim wzorem jest Franciszek Pręgiel, zginął w obozie koncentracyjnym. Zdawał sobie sprawę, że będzie, ponieważ jest astrologiem. Czy ja się boję też i tak jak on postępuje? Nie jestem nim. Postępuję według swoich zasad, zupełnie innych, bo każdy z nas jest indywidualną postacią. Także proszę was, myślcie i nie dajcie się wrobić w coś. Stwórzmy to, co wczoraj pokazywałem i nadal będę to pokazywał i cały czas tą historię. Uczmy dzieci tej historii, bo w tej historii jest prawda. Mnie się tylko to słowo nie podoba. To. Więc nie chciałbym, żeby to było tak, ale możliwe, że tak jest. Ja na ten temat, ale ten Lechistan mnie bardzo nie pociąga. Tylko no cóż, do wyborów dążmy, do prawdziwego wyboru, naszego. No cóż, szczęść Boże.